Cześć, zapraszam na omówienie rozwiązań zadań za 5 punktów z Kangura Matematycznego 2015 na poziomie juniora. Zadanie 21. W każdy z 7 obszarów ograniczonych łukami okręgów wpisano jedną liczbę. Wiadomo, że każda wpisana w obszar liczba jest sumą liczb wpisanych w obszary z nim sąsiadujące. Dwa obszary sąsiadują, jeżeli ich częścią wspólną jest łuk okręgu. Jaką liczbę wpisano w obszar centralny oznaczony znakiem zapytania, jeżeli wiadomo, że w dwa obszary z nim sąsiadujące wpisano 1 i 2? Tutaj mamy rysunek pomocniczy. Przejdźmy do tablicy. Obszar ze znakiem zapytania oznaczyłem jako x. Od razu widać, że w górnym obszarze będzie trójka, ponieważ jest to suma jedynki i dwójki. Kolejne obszary oznaczyłem jako A, B i C. Zauważmy, że nasz szukany x możemy zapisać jako suma jedynki, dwójki i b. Za to jedynkę możemy zapisać jako sumę trójki, x i a. Dwójkę jako sumę trójki, x i c, a b jako sumę x, a i c. To jest jedynka, to jest dwójka, to jest b. Z tego wynika, że x jest równy 3x plus 6 plus 2a plus 2c. Odejmuję 3x stronami, otrzymuję minus 2x równa się 6 plus 2a plus c. Stronami dzielę przez minus 2 i mam wzór na x. X jest równy minus 3 minus a plus c w nawiasie. Zatem, aby wyznaczyć x, muszę policzyć sumę a plus c. Teraz skorzystam sobie z tego, co zapisałem w pierwszej linijce, że x jest równy 1 plus 2 plus b. I za b wstawię x plus a plus c. Zatem x równa się 1 plus 2 plus b, czyli 3 plus x plus a plus c. Z tego wynika, że x jest równy 3 plus x plus a plus c. Odejmuję x stronami i otrzymuję a plus c plus 3 równa się 0, czyli a plus c równa się minus 3. I teraz tą otrzymaną sumę wstawiam do wzoru na x. X jest równy minus 3 minus minus 3, czyli minus 3 plus 3, a to jest równe 0. Zatem obszar centralny oznaczony znakiem zapytania wpisano 0. Poprawna jest odpowiedź A. Zadanie 22. Maja chce ustawić na półce regału 3 różne słowniki i 2 różne powieści w taki sposób, aby zarówno słowniki, jak i powieści stały obok siebie. Na ile sposobów może to zrobić? Zauważmy, że ogólnie są możliwe 2 ustawienia tych słowników i powieści. Mogą być 3 słowniki po lewej stronie regału i 2 powieści po prawej stronie regału lub 2 powieści po lewej stronie regału i 3 słowniki po prawej stronie regału. Słowniki oznaczyłem jako S, a powieści jako P. I teraz musimy policzyć, ile jest różnych kombinacji ustawień słowników i powieści w tym pierwszym przypadku. Tutaj po prostu to będzie 3 silnia razy 2 silnia i to jest równe 2 razy 3 razy 2, to się równa 12. Dlaczego tak? No ponieważ te 3 różne słowniki po lewej stronie regału możemy ułożyć na 3 silnia sposobów, a 2 powieści po prawej stronie regału możemy ustawić na 2 silnia sposobów, czyli 2. No i to musimy pomnożyć, otrzymujemy 12. W drugim przypadku, gdy powieści są po lewej stronie regału, a słowniki po prawej stronie regału, podobnie, tu będzie po prostu 2 silnia razy 3 silnia, mnożenie jest przemienne, więc to też będzie 12. Dodajemy te liczby, otrzymujemy 24, więc poprawna jest odpowiedź B. Zadanie 23. Ile różnych liczb dwucyfrowych można zapisać w postaci sumy 6 różnych składników całkowitych, z których każdy jest potęgą liczby 2? Dopuszczamy potęgę 2 do zerowej. Zapiszmy sobie najmniejszą możliwą sumę różnych potęg dwójki. To jest 2 do zerowej plus 2 do pierwszej plus i tak dalej aż do 2 do piątej. To jest równe 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32. To jest równe 63. To jest liczba dwucyfrowa, czyli interesują nas sumy
od 10 do 99 włącznie. Którą liczbę możemy wymienić na jakąś inną potęgę dwójki, żeby nadal ta suma była dwucyfrowa. No tutaj można wymienić 32 na 64, czyli na 2 do 6. Wtedy taka suma 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 64 daje 95. I zauważmy, że to są już wszystkie możliwe rozwiązania, ponieważ dwójka w potędze zerowej, pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej musi się znaleźć w tej sumie. Nie ma innych przypadków. Jakbyśmy teraz na przykład wymienili 8 na 64 w tej pierwszej sumie, no to już otrzymalibyśmy coś większego od 100, więc to już byłaby liczba trzycyfrowa. Nas interesują dwucyfrowe. Więc tutaj poprawna jest odpowiedź C. Są dwie takie liczby dwucyfrowe, które można zapisać w tej postaci. W zadaniu 24 mamy trójkąt ABC i w nim przez punkty X i Y boku AB poprowadzono proste równoległe do jego podstawy AC. Pola zacieniowanych obszarów są równe. Jaki jest stosunek BY do YA, jeżeli BX do XA jest równe 4 do 1? I to jest moim zdaniem najtrudniejsze zadanie, którego rozwiązanie zaprezentuję w tym filmiku. Mamy trójkąt ABC, punkty X, Y. Wiemy, że BX w stosunku do XA to jest 4 pierwsze, czyli XA możemy oznaczyć jako A, BX jako 4A. I teraz tak, trójkąty BXD i ABC są podobne. Ich skala tego podobieństwa wynosi BX do BA. BX jest równe 4A, a BA to jest równe BX plus XA, czyli to jest 5A, więc ta skala wynosi 4 piąte. Zatem stosunek pól trójkątów BXD i ABC wynosi kwadrat skali podobieństwa, czyli 16/25. Z tego wynika, że pole trójkąta ABC jest równe 25/16 pola trójkąta BXD. I ta informacja przyda nam się w dalszej części rozwiązania. Pole czworokąta AXDC to możemy zapisać jako pole trójkąta ABC minus pole trójkąta BXD. Wcześniej obliczyliśmy, że ABC to jest 25/16 BXD. Odejmujemy BXD, otrzymujemy 9/16 BXD. Z treści zadania wiemy, że pole tego czworokąta AXDC jest równe polu trójkąta BYE, więc tutaj możemy postawić znak równości. I przekształcając teraz to równanie, dzieląc obustronnie przez pole BXD, otrzymujemy BYE przez pole BXD równa się 9/16, a to jest równe 3/4 do kwadratu. Widać, że trójkąty BYE i BXD są podobne. Z tego, co tutaj zapisałem, wynika, że są podobne w skali 3/4, więc stosunki ich odpowiednich boków są równe 3/4. Czyli na przykład BY w stosunku do BX to jest równe BY przez 4A, bo BX jest równe 4A i to jest równe skali podobieństwa trójkątów BYE i BXD, czyli 3/4. Z tego wynika, że BY jest równe 3A. Mamy BY, a potrzebujemy obliczyć stosunek BY do YA. YA policzymy odejmując od boku BA odcinek BY. AB jest równe 5A, BY jest równe 3A, tak jak policzyliśmy, więc ta różnica jest równa 2A. Zatem stosunek BY do YA jest równe 3A przez 2A, a to jest równe 3 drugie. Tutaj poprawna jest odpowiedź D. I ostatnie zadanie w tej części. Rowerzysta przejechał ze stałą prędkością dystans 84 km. W ciągu godziny jazdy pokonywał dystans o 2 km dłuższy od zaplanowanego, co skróciło planowany czas całego przejazdu o 1 godzinę. Z jaką prędkością jechał rowerzysta? Szukaną prędkość rowerzysty oznaczmy jako V, zatem czas, w którym przejechał ten dystans T,
Zatem V razy T to jest 84. Skoro w ciągu godziny ten rowerzysta pokonywał dystans o 2 km dłuższy od zaplanowanego, to znaczy, że planowana prędkość była o 2 km na godzinę mniejsza. V-2. Wiemy, że w rzeczywistości przejechał ten dystans o godzinę szybciej, czyli planowany czas przejazdu był o godzinę dłuższy, T+1. No i to musi również nam dać 84. Mamy taki układ równań, musimy go rozwiązać. Na razie pierwsze równanie zostawiamy, w drugim wymnażamy nawiasy. Vt plus V minus 2t minus 2 równa się 84. Za Vt wstawiam 84 z pierwszego równania. I mam 84 plus V minus 2t równa się 86, już po przeniesieniu dwójki na prawą stronę równania, więc V minus 2t jest równe 2. I teraz za t wstawiam sobie 84 przez V, bo to wynika z pierwszego równania. No i mam V minus 2 razy 84 przez V równa się 2. Mnożę obustronnie razy V, mam V kwadrat minus 168 równa się 2V i dochodzę właśnie do takiego równania kwadratowego. V kwadrat minus 2V minus 168 równa się 0. I teraz mogę to tak sprytnie zapisać. V minus 1 kwadrat minus 1 minus 168 równa się 0. To jest V minus 1 kwadrat minus 169 równa się 0. I teraz te 169 zapisuję w postaci kwadratu trzynastki i korzystam ze wzoru skróconego mnożenia na różnicę kwadratów. To jest V minus 1 plus 13 razy V minus 1 minus 13 to jest równe 0. Teraz te nawiasy przyrównuję do 0 i otrzymuję V równa się minus 12 lub V równa się 14, ale wiemy, że prędkość musi być dodatnia, więc V jest równe 14. Jeszcze sprawdźmy, czy to się na pewno zgadza. Jeżeli V jest równe 14, to wtedy T jest równe 6, zatem V minus 2 jest równe 12, T plus 1 jest równe 7, 12 razy 7 daje 84, wszystko się zgadza, więc tutaj poprawna jest odpowiedź D. To było rozwiązanie ostatniego zadania w tej części. Wkrótce pojawią się rozwiązania zadań od 26 do 30. Zachęcam do zadawania pytań w komentarzach i dziękuję za uwagę.